Przez chwilę zastanawiałem się, jak zrealizować ten odcinek. Historia, którą w zasadzie można przekazać w 2-3 zdaniach. Na to, co z tego wyszło, do obejrzenia, jak zawsze, serdecznie zapraszam. W tym miejscu drobne wyjaśnienie. Niektórzy odbiorcy zapytają: zaraz, panie Romanie. Nie Peking, tylko Pekin. Otóż te dwie nazwy są prawidłowe. Nazwa operacji Peking pochodziła od przedwojennej nazwy stolicy Chin. Dzisiaj stolicą Chin jest Pekin i historycy używają tej nazwy. Jednak w oryginale brzmiała ona Peking, tak jak nazwa ówczesnej stolicy Chin. 25 sierpnia 1939 roku w trakcie podpisywania Sojuszu Polsko-Brytyjskiego ustalono, że 3 spośród 4 polskich niszczycieli zostaną ewakuowane do Wielkiej Brytanii. 4. niszczyciel ORP Wicher miał pozostać do obrony polskiego wybrzeża, jednak bez koncepcji konkretnych jego działań. W środę 30 sierpnia, tuż przed południem, dowódca floty konteradmirał Józef Unluk otrzymał z kierownictwa marynarki wojennej z Warszawy niebudzący wątpliwości rozkaz. Peking wykonać. 3 polskie niszczyciele wyznaczone do przejścia do Wielkiej Brytanii, ORP Błyskawica, ORP Grom i ORP Burza, stały zacumowane na redzie portu w Gdyni z podgrzanymi kotłami. O godzinie 14:15 na niszczycielach podniesiono kotwice i zwolna okręty opuściły redę portu, kierując się w kierunku Helu. Wejście na Bałtyk polskiego zespołu niszczycieli, dowodzonych przez komandora porucznika Romana Stankiewicza, starano się ukryć w ścisłej tajemnicy, a przynajmniej nie pozwolić Niemcom na odgadnięcie trasy marszu. Gdy mijano Hel, z ORP Błyskawica nadano do punktu obserwacyjno-meldunkowego sygnały pożegnalne i zaraz też odebrano podobne od kontradmirała Józefa Unruga, dowódcy floty. Okręty płynęły w szyku torowym, blisko brzegu, by uniknąć spotkania z przebywającymi na Bałtyku jednostkami niemieckimi. Po minięciu Rozewia dywizjon zmienił kurs. Najkrótsza trasa opuszczenia Bałtyku prowadziła kursem zachodnim w kierunku cieśninom duńskim. Jednak dowódca dywizjonu obrał kurs północno-zachodni, pozorując udanie się w kierunku północnego cypla szwedzkiej wyspy Olandia. Dowódca dywizjonu, komandor porucznik Roman Stankiewicz, zamierzał dzięki tym manewrom ominąć szlaki żeglugi niemieckiej i stworzyć pozory kontynuowania podróży do jakiegoś z portów szwedzkich. Jednak pomimo starań komandora Stankiewicza nie udało się uniknąć wykrycia dywizjonu. Zaraz za Rozewiem dowódca U-31, kapitan Johannes Habekost, dostrzegł polskie okręty i natychmiast nadał meldunek do dowództwa Kriegsmarine. Jednak Niemcy nie reagowali na ruchy polskich okrętów. Admirał Erich Raeder, głównodowodzący Kriegsmarine, kierował się wytycznymi Hitlera, by przed wyznaczonym terminem napaści na Polskę nie prowokować incydentów w przypadku napotkania polskich okrętów. Wieczorem 30 sierpnia polski zespół minął północny cypel Bornholmu. W cieśninie Sund natknął się w ciemnościach nocy na 3 niemieckie okręty. Na polskich niszczycielach ogłoszono alarm bojowy. Jednak i tym razem do żadnego incydentu nie doszło, choć w ciemnościach o sprowokowanie takiego nie było trudno. Następnego dnia bez przeszkód opuściły one Kattegat. Po nocnym spotkaniu niemieckie dowództwo postanowiło śledzić trasę polskiego zespołu. Wkrótce nad polskimi okrętami pojawiły się 2 wodnosamoloty, które z dużej wysokości śledziły kurs polskich okrętów. W nocy z 31 sierpnia na 1 września polski zespół dzięki zmianie kursu zgubił niemieckich obserwatorów. W tym czasie zaczęły już spadać pierwsze niemieckie bomby na bezbronne polskie miasta i miasteczka, jak na Wieluń. 1 września pod wieczór w asyście brytyjskich okrętów polski zespół zakotwiczył na redzie szkockiego portu Leyte, koło Edynburga. Działalność polskich okrętów w trakcie II wojny światowej ORP Błyskawica, ORP Grom i ORP Burza przyniosły chwałę polskiej banderze, chociaż też nie obeszło się bez strat. Pierwszą jednostką polskiej marynarki wojennej Wielkiej Brytanii, która została zniszczona,
był ORP Grom, który w norweskim fiordzie Rombaken 4 maja 1940 roku trafiony 2 bombami lotniczymi zabrał ze sobą na dno 59 członków załogi. Dowódca dywizjonu polskich okrętów, komandor porucznik Roman Stankiewicz, 18 lipca 1940 roku objął dowództwo patrolowca Medok, który został przejęty po upadku Francji. Po zwróceniu okrętu Brytyjczykom, komandor porucznik Stankiewicz na ich usilną prośbę pozostał na dotychczasowym stanowisku. Warto dodać, że patrolowiec Medok nosił 3 bandery: brytyjską, francuską oraz polską. 26 listopada 1940 roku Medok został zatopiony na kanale La Manche przez niemiecki samolot. Na patrolowcu zginął komandor porucznik Roman Stankiewicz wraz z większością załogi. I co ciekawe, komandor Roman Stankiewicz zginął dokładnie rok później niż jego sławny brat, kapitan Mamert Stankiewicz.